freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiam sobie o formacjach i o inskrypcjach. Powiem wam mniej więcej, jak to wygląda rozdzielone jakby tak powiedzmy na tier S, tier A, B, C, czyli po kolei co jest moim zdaniem najlepsze i też tutaj się troszkę wspierałem Discordem mojej gildii, czy też tam, jak to niektórzy mówią, sojuszu, gildia, to wybaczcie, też z World of Warcraft mi zostaje. Po prostu tym się wspieram i jakby tak powiedzieć na tym bazuję. Też jak oni tutaj jakby tak to sobie, jak oni to pokazują, nie? Bo to też jest dla mnie takim wyznacznikiem i też przeglądają sobie tam innych graczy, którzy sugerowali mi jak najlepiej, jakby tak powiedzieć, sobie rozwinąć te formacje lub też inskrypcje. No i nie będę ukrywał, że bierzemy na pierwszą, jakby tak powiedzieć, lupę. Bierzemy oczywiście, już wam powiem co, czyli jak dobrze pamiętam, łuki. Nie no, żartuję. Oczywiście, że bierzemy clean i bierzemy łuki na start, czyli tak jak tutaj widzicie najbardziej popularniejsze. Przeważnie te się wykorzystuje, wiadomo, pod piechotę lub też pod każdy inny. Znaczy piechota oczywiście, jeżeli ma smite damage, nie? Też melee atak z podstawowych obrażeń, więc oni właśnie w to bardziej idą. Więc omówimy sobie właśnie łuk i clean, czyli dwie najpopularniejsze, można powiedzieć, w grze formacje. Nie będę mówił oczywiście o formacjach te, które mamy do farmienia, te, które są do barbarzyńców, bo to są totalnie inne formaty, które wykorzystujemy. Ale przede wszystkim wam tutaj pokażę moją rozpiskę w wersji angielskiej, ale też będzie przetłumaczona na polski. Od razu mówię, że tu może być parę niejasności, więc też będę starał się od razu to na bieżąco korygować. Jeżeli coś nie będę mógł wam tutaj jakby to dobrze skorygować, no to poprawcie mnie w komentarzu, bo nie wszystko wiem, że mogę tutaj fajnie skorygować. Dwa, też Lilith pozmieniała w ostatnim czasie troszeczkę nazewnictwo i troszeczkę działanie przy niektórych inskrypcjach, ale wiadomo, to nie jest we wszystkich, nie? Jeżeli chodzi o inskrypcje. Tutaj jeszcze zobaczymy, jak to wygląda, sekundka. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o inskrypcję. Dobra. Tak, tutaj mamy po polsku i tu mamy cały kodeks. A tu lista jest dalej niestety taka. Tak, i tu mamy na polski ten kodeks cały przerzucony. Jeżeli chodzi tutaj o łuki, bo tutaj macie wszystko związane z łukami, ale na tym też będziemy jakby troszeczkę bazować, prawda? Głównie będziemy też mówić o legendarnych, no bo czy o legendarnych, no będziemy mówić oczywiście o formacjach legendarnych, no bo tam tych emblematach wszystkich, które są, wiadomo, że to są te najlepsze z inskrypcjami opcje, jakie możemy wybrać, chociaż wiadomo, tam jakieś epiki się też dobre trafiają, gdzie ludzie wolą zagrać epiki i inskrypcja, chociaż rzadko to widywałem. I przejdźmy może sobie najpierw do takiej mojej rozpiski tutaj. Tylko sobie cofnąłem, tak, za górę. Po lewej, to co macie tutaj, po lewej stronie, no to jest w ogóle cała funkcja cleanu. Tutaj jeszcze to zapomniałem dopisać, że tu mamy clean. Czyli cała formacja, a tutaj będzie łuk. A widzicie, że nie pogrubiłem tego. I to jest ogólnie tutaj rozpiska jest cała, jeżeli chodzi o cleana, tu jeżeli chodzi o łuk. I w sumie na starcie weźmiemy ten clean. Jak wiecie, Hunter, Combo War, czyli łowca, kombinacja i oddział to są chyba w tym momencie najlepsze pod clean, jeżeli chodzi o tier S. Czy to są wiadomo już te legendarne, czyli tak macie tutaj Huntera, co tutaj mamy jeszcze, to już są na tym. Tak, i w pierwszym mamy Hunter, Combo, czy też Ward, kombinacja, oddział. Czy mamy coś tutaj? Czy ja tutaj czy dobrze to mamy przetłumaczone? Znając życie, nie mamy dobrze tego przetłumaczone, bo tu ma być w wersji tej scrolla pierwszego. No łowcę mamy, nie? Jak tutaj jest combo, okrzyk bojowy, szaleństwo. No widzicie, tu nie mamy wszystkiego tak przetłumaczone dobrze, jak ja tutaj przetłumaczyłem z tego. No niestety polskiej, przecież mamy bardzo dużo takich odmian, no to ciężko jest to pokazać na tym, ale pytanie, czy wam tutaj będę mógł to pokazać troszeczkę w inny sposób, jeżeli chodzi o wersję angielską. Word, combo, oddział, furia. Szkoda, że nie znalazłem, wiecie, że tak wszystko to rozpisać, wiecie, bezpośrednio, ale jeżeli w sumie damy na angielską,
W sumie poczekajcie, damy wersję na angielską. Może będzie wam łatwiej to potem też, jak ja będę wam to przetłumaczał w tą drugą stronę. Zmienimy tylko sobie na szybko język. I może tak będzie wam łatwiej, bo dużo ludzi się też na angielskiej wersji sugeruje. Polska wiadomo, ma tam, te tłumaczenia są różne, bo już to przerabiałem nie raz, nie dwa, że tłumaczenia są naprawdę różne. Ale może na tej wersji angielskiej będzie wam troszkę łatwiej to sobie potem przerzucić, jakbyście nawet sami sobie zmieniali, to też możecie na szybko zmienić na wersję angielską i zobaczyć jak to wygląda, a potem po prostu to się nazywa tak naprawdę. Ja starałem się wam, jakby tak powiedzieć, przerzucić na wersję polską, ale jak tutaj zaraz zobaczycie na ekranie, bo ja się przelogowuję na wersję angielską, to niestety wszystko tam inaczej było po polsku niż pierwotnie planowałem, żeby wam przedstawić. Najwyraźniej tutaj jest parę takich no wiecie, jak to jest w Rise of Kingdoms, że nie zawsze dobrze nam spalsza, więc tak samo jest jak mamy tłumaczenia jak od Wietnamczyków, Koreańców czy też Chińczyków chcemy, nie? To też jest to tak dziwnie porobione, że niby oni coś tam piszą, mniej więcej wiemy co piszą, ale i tak do końca. I w drugą stronę wiem, że to działa bardzo podobnie, nie? Czekajcie, przejdziemy sobie tutaj na ten drugi ekran. No i tutaj widzicie, ja mam to tak bardziej rozpisane, jeżeli chodzi o clean, nie? Więc tak to wygląda tu i teraz jak przejdziemy sobie na drugi, no to widzicie, że Hunter, no już widzę, że sobie tutaj poklikałem trochę. Hunter, Combo, Ward to są najbardziej takie popularne w Tier S. Oni chyba zmienili też te nazewnictwa przy niektórych bo combo tutaj przyjdziemy na drugi, to jest chyba Crazed, a Word to jest, to tak było, tak. I sobie zaraz przerzucimy. Coś tutaj sobie odklikałem jakąś kropeczkę. I teraz tego nie mam. Ward. No ale okej. Czyli mniej więcej już wiemy jak to będzie na pierwszym tym. Potem mamy Crazed, Engineer, Rebus, Valiant, Iron Wall i Phalanx. Jeżeli coś po angielsku źle tam mówię, no to teraz mnie poprawcie. Czyli tutaj mamy Crazed. Mnie tylko tutaj nie wrzucę. Czy to potem w tier E idziemy w tutaj. Widzicie? Pozmieniali niektóre nazewnictwa. Bo przepraszam, tutaj jesteśmy. Źle popatrzyłem znowu. Nie, scroll jesteśmy dalej. To ja tutaj wrzucam. Tu mamy tak Crazed. Valanar. Valiant. Valiant jest. Tutaj jest Calm. Phalanx, Iron Wall, przepraszam, jest. Robus. Jest. 5 PZS. Crazy też jest, czyli tamto combo jest inaczej tu przetłumaczone, prawdopodobnie. Ale nie mam tutaj tego wersji, żeby wam pokazać. Engineered jest. Czy nie, są wszystkie. Czy te, które nam dają więcej skilla, a te, które tutaj mamy, jeżeli chodzi ogólnie na podstawie najpopularniejsze są właśnie Ward i Crazed. Ale Ward też robi swoje, jeżeli chodzi o Active Skill Damage 5%, Last Damage for 3 seconds. To też naprawdę dobrze bije. I to jest, my jesteśmy na pierwszym scrollu, więc wiecie, to tutaj troszeczkę jeszcze mamy do przejechania. Ale wiemy, że ogólnie tak sobie popatrzycie na tą mapkę, czy na tą moją rozpiskę tutaj, no to wszystkie te scrollu, które macie tutaj rozrzucone,
Jest od Tier S do Tier A, Tier B i Tier C. Ja sam testowałem i mogę wam powiedzieć, że naprawdę to się, no to się pyli, jakby tak powiedzieć, iść w tą stronę, bo tam wyciągamy więcej damage'a, czy też więcej korzystamy z umiejek, czy też lepiej nam pracują niektóre rzeczy ze skill damage. No to jest naprawdę fajne i tutaj macie wszystkie rozpisane, jeżeli chodzi o Tier S, Tier A, Tier B, Tier C. Więc spokojnie możecie sobie tutaj przeglądnąć, jak to wygląda u mnie. Nie chcę wam lecieć każdego z tych formacji i po kolei, bo jak widzicie, te nazwy się zmieniają, bo teraz na przykład jak przejdziemy na instrument, czy tutaj mamy, kliknę, żeby przejść nam, tak. Teraz jesteśmy na instrumencie, no to Constant Bowling Blood, Respi, Respite, 10% atak change i Bluster. Bluster, tak? Bluster. To są takie 4 najlepsze według tutaj chłopaków z Discorda i też te, co ja tam wrzucałem z innych, w sumie nie tylko z tego, ale też jak swoje przeglądałem, swoje jakby takie personalnie, jak przeglądałem to chłopaki mają to, co ja robiłem, bez żadnych tam Discordów i te formacje, no to powiem wam, że no różnica była duża, bo ja na początku przy niektórych, jak zobaczyłem, że oni tam idą w jakiś atak, nie w PZ, na przykład tak idą łuki, to też się zdziwiłem. Ale no tutaj widzę, że jest dużo bardzo takich podobnych z naszego Discorda, tego co ja robiłem i naprawdę wiem, że mi się to sprawdza, więc tutaj tą rozpiskę, którą macie z tej lewej strony, tutaj całą, no to już jest naprawdę dobre rozwiązanie. Tu oczywiście widzieliście to na tą trąbkę, tak? Jak ci którzy mówią tą trąbkę na instrumenta. Potem lecimy kolejne, co tu mamy, to już potem jest już emblemat, tak? Emblemat ma już Inscription, Focus Fire, Nieustraszony, czyli te bazowe, te dwie, które są, a potem już Tier A są porozbijane te resztę. Jak tu zobaczycie teraz na emblemacie. Tak, i tu mamy już resztę porozbijane tych wszystkich, co wam pokazałem przed chwilą, inskrypcji. Jest okej, to już jest okej. Dobra, co mi tutaj? To jest cały czas klika. Ale wszystko, jak próbuję przejść między ekranami, to po prostu tak mi przekłada, bo niestety te numlocki, w sensie cyferki są tutaj przypisane bardzo dziwnie. Ale emblemat mniej więcej widzicie, co tutaj jest. Jeżeli chodzi o same flagi, no to zwykły balanset, no to wiadomo, balans to jest klasyczna inskrypcja, legendarna. Ogólnie wiadomo, Tier S to są legendarne lub też te takie, można powiedzieć, ala epickie inskrypcje. No ale bardzo, z tego co wiem, opcja Defianta jest bardzo popularna tutaj we flagach. Nie wiem, czy mi ten Defiant gdzieś zniknął, ale wiem, że on tutaj był na fladze, na pewno w rozpisce w tej. Prawdopodobnie go gdzieś zjadłem przez te wszystkie tłumaczenia. Ale Defiant jest w tierze A na pewno. Więc z tym się nawet nie macie co przejmować. Zobaczę, czy on nie jest tu w górę. Nie. On nie jest na emblemacie, musi być tu. Ostatnio go sprawdzałem. Ale to wiadomo, akurat flaga to balans i reszta to już tutaj mam więcej jakich możliwości w tierze A. Jeżeli chodzi o clean. A tutaj już niektóre, gdzie mamy takie, wiecie, smart speedy i tak dalej, lub też nie są ważne, już nie są tak bardzo ważne. Ja ogólnie wam mogę powiedzieć, że jeżeli na przykład dropicie jakieś tam formacje, nie? I wiecie, że te formacje, zaraz wam pokażę od razu u siebie,
Miałem tak przygotowane i wiecie, że ta formacja ma bardzo fajne statystyki, no to ja bym na waszym miejscu robił od razu taki myk, że wiadomo, wrzucam kłódkę, tu akurat nie, też nie, gdzie to miałem? Ja taką fajną jedną inskrypcję zablokowaną. Ja wiem, że w niektórych miejscach możecie mieć tak, ja mam tutaj 2 inskrypcje naraz, nie, ale to jest akurat totalnie do czego innego przydatne. Niestety dropnęło mi to na czymś innym niż powinno. Bo to jest inskrypcja, która ma wszystkie 3 takie felki. O, i na przykład tu, nie, to jest kurde, to jest pod Archer. Ale gdyby na przykład coś takiego byście mieli i ona byłaby pod Cleana i byście mieli naprawdę fajne statystyki, no to tutaj tylko zrzucacie inskrypcję, jesteście w domu, nie? I już jesteście w domu, nie? No ale nie mam tu takiej możliwości niestety. Czy mam taką możliwość, ale po prostu to mi się do niczego nie przyda. Jeszcze możemy zobaczyć, czy coś takiego gdzieś tam mam. O, kawaleria 1, 2, 2, 2, 3. No nie wygląda to źle, ale o, tu mamy kolejnych łuczników. To już jest fajne, statystyki. Chociaż tutaj łucznicy idą w PZ-a. No ale jak wiecie, te wszystkie opcje, które tutaj są w w tej grze, to te formacje, te inskrypcje się naprawdę czasem długo farmi, żeby wyrolować te odpowiednie statystyki, jak to się mówi, prawda? Dlatego tak jest różnie. A, mi nawet cofa to kolory, co dobra. No, ale ogólnie w Cleanie tutaj wygląda to tak, że najpierw tutaj idziemy w ten tier S i tier A. Na tym się bym na was w waszym miejscu skupiał, jeżeli chodzi o scrolla. Potem idziemy w już... Ja tutaj wam pokażę jeszcze raz tier S i tier A, bo tam widzicie przez cały czas to co jest na trąbce. Jeżeli chodzi znowu o trąbkę, no to tutaj idziecie ustawę Boli Blood. Ale to wiecie, to niektóre są, wiadomo, większość jest legendarnych, bo tam możemy zdobyć gdzieś na KVK za monety i oczywiście za dostanie autarchy. I może to szybciej zdobyć. Ale też tier S i tier A, na tym by się tutaj fokusował. Przy wersji emblemata tak samo Interpret i Focus Fire i tier A, żeby się między tym serotowali i też patrzeć, co wam jest też najbardziej potrzebne. To co macie kolejność, to jest tylko taka moja kolejność wybrana, jeżeli chodzi o po kolei, jak są rozstawione te inskrypcje, więc też się tak bardzo tym nie sugerujcie. Patrzcie, co najbardziej tak potrzebujecie z tych inskrypcji, z tych, które tutaj wam pokazuję. No i na fladze mamy już wersję balansową, czy legendarną. No i w tier A możemy sobie więcej już tutaj wykorzystywać, więc tutaj też bym się na tym skupiał, jeżeli chodzi o flagę w formacji. Kolejną opcją będzie tutaj opcja super związana z bołem, czyli formacją, która jest wykorzystywana głównie do, jak sobie zobaczycie, co tutaj mi wyskakuje, teraz scrollować. Jeżeli chodzi o smite damage, czyli pod piechotę, ja to używam na William Wallace'ie. Iliu. Akurat ostatnio mi poleciał Battle Ready i ja go będę wykorzystywał. Battle Ready, tak? Sekundkę, czy dobrze powiedziałem wam? Nie, przepraszam. Evening Killet. Bardzo fajna inskrypcja, tylko ja muszę, już ją jakby tak rotowałem przez te dodatkowe pomarańczowe kryształki. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Lecz niestety nie mogę jej wyrolować jeszcze raz, no bo brakuje mi tego itemka, który się znajduje. Jedziemy sobie na Williama. Na przykład jakbym chciał tutaj wsadzić... Gdzie ty to jesteś? Tutaj chyba było to? Tak. Jakbym chciał tutaj to No Jezus, zmieniłem, ale dobrze, bo mam zapisane co innego. Jakbym chciał sobie to rozszerzyć i przetransmutować, to potrzebuję tutaj ten Transmutation Crystal, bo Transmutation Stone mam. Ale niestety nie mam tego, więc nie mam jak tego zrobić w tym momencie. Więc jak tylko to będę miał, to będę właśnie te Fianta i ten
Killet używał. Więc tutaj są, wiadomo, też fajne takie inskrypty, które ludzie wykorzystują na starcie, jak destrukcja. Też wiadomo, Invisible też często widziałem, że ludzie latają. Paralasem tak samo. A co do samego tieru, jak układać swoje inskrypcje, no to tutaj przejdziemy sobie, wybaczcie, ale sobie odklikałem do pierwszej opcji, czyli tą, co mamy na scrollu. Na scrollu mamy klasycznie Destructive, Battle Ready i Warda. Potem idziemy w tier A, czy tak samo jak przy Cleanie, też wam polecam skupić się na tier S i tier A i na tym rozwijać. Jeżeli wy tego nie macie, wiadomo, to wykorzystujemy tier B, które tutaj macie niżej, które też sobie możecie przeglądać. Nie sugerujcie się z tymi napisami po polsku, bo to było też, tak jak mówiłem na starcie, ja to zrobiłem tak po swojemu, przetłumaczyłem po swojemu, troszeczkę tam w niektórych przy niektórych słowach się wspomagałem translatorem. Nie będę ukrywał, że nie mam angielskiego perfect, żeby tutaj nawijać o tym wszystkim. Zresztą wtedy był inny content tu na kanale, bardziej angielski. No ale tak, jeżeli chodzi o tier S i tier A, to takie są moje najlepsze scrolle. Jeżeli chodzi o znowu tutaj instrument, czyli tą trąbeczkę, tak jak widzieliście, no to jest Event Killet, czyli to jest Beast w tierze. Oczywiście legendarna Striking the Point, to jest kolejna rzecz, która się przydaje. No i potem lecimy po kolei, nie? Blaster, Respite, Uplift i to już są te do bycia zwykłe inskrypcje, więc warto się na tym... Akurat to jest chyba jeden z lepszych, gdzie tyle jest fajnych inskrypcji w tierze S, jeżeli chodzi o formację łuk. Co tu lecimy dalej? Jeżeli chodzi o emblem, no emblem, wiadomo, Parallax, Forceful i Smite. To są takie chyba najlepsze. No Smite daje 2% więcej normal damage ze wszystkich typów obrażeń. Jest to też taka zwykła inskrypcja, ale z tierze S. W tier A też mamy już wybrane po kolei inskrypcje, które też nam dadzą dużo więcej, jeżeli chodzi o DPS, jak i też DFA. Więc też warto tutaj sobie to przeglądnąć i zainwestować. Bo nie będę ukrywał, że im lepsze będzie inskrypcje, tym lepiej wam też walki będą. Oczywiście gear inskrypcje to jest taka podstawa do twojego marszu, żeby on naprawdę był konkurencyjny, nawet z tymi większymi graczami. Potem przechodzimy już do ostatniej, czyli do flagi. Flaga tier S jest 1, czyli Invisible, no ale potem już lecimy coraz mocniej, czyli mamy bardzo dużo w tierze A inskrypcji. To podobny jest przykład jak w fladze, jeżeli chodzi o Clean, tutaj jeżeli chodzi o łuk, no to też macie już bardziej to więcej opcji do wykorzystywania, więc też mi się zdaje, że będziecie mieli więcej możliwości tutaj pokombinowania ze naszymi skryptami, jak i formacjami, więc no tak to wygląda u mnie, jeżeli chodzi o inskrypcje. Dzięki wielkie, że jesteście ze mną, że przez cały czas tutaj wspieracie kanał. Wybaczcie, że tak troszeczkę jest to tak rozwiązane troszeczkę inaczej niż zawsze przyzwyczajam jakby tak do moich tutaj filmików. Ja akurat nie będę ukrywał, ja tu pod tym względem troszeczkę inskrypcjami, formacjami kulałem, ale stwierdziłem, że nakręcimy coś, bo coś już wiem więcej, więc chciałem się z tym po prostu wam przekazać wam to wszystko, żebyście mogli tutaj ze mną przedyskutować parę tematów, bo wiem, że dużo ludzi też na początku nie wiedziało, jak inskrypcję rozbudować albo formację. No dla mnie w tym momencie Clean i jeżeli chodzi o łuk, to są najlepsze inskrypcje. Jeżeli chodzi o Open Field, wiadomo, łuk jest głównie po smite damage, tam Liu z Alexem, czy też William Wallace z Liu, a na przykład jak już mamy Guan Sypion, to lecimy też pod Cleana, więc to widzicie. A co do formacji Garnizon Rally, nie chcę się wypowiadać, bo nie mam jakiejś tam wiedzy na temat w ogóle inskrypcji Rally Garnizon. Wiem, że są ludzie, którzy idą głównie tylko w Cleana i tam sobie rotują tymi inskrypcjami defensywnymi, jak i full damage, więc to już naprawdę jest moim zdaniem takie indywidualne podejście do tej sytuacji, jeżeli chodzi o formację, więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. I jeszcze tak na koniec, jeżeli ktoś by nie wiedział, jak zdobywać te formacje i jak je jakby tak przerabiać, to powiem wam jeszcze tylko na koniec jeszcze jedną rzecz.
że tutaj jak kupujecie sobie pakiety, jeżeli ktoś chce was zainwestować i kupi sobie pakiet ten codzienny, żeby zdobywać te ornamenty i potem po prostu z tego wyciągać formacje, może z inskrypcją, może bez, to potem oczywiście możecie to sobie przerobić na tutaj, bo to już kiedyś pokazywałem. Możecie sobie wejść w equipment, znaczy armament i możecie na przykład coś sobie zrecyklingować i dostać na przykład jedną tą legendarną chyba taką akademicki coin, albo po prostu jak mamy epiki, no to wtedy idziemy w te wersje zwykłe, które tam widzieliście. I dzięki temu, jak to będziecie sobie tak przerabiać, to wchodzicie wy tutaj w tą akademię i tutaj dzięki temu zdobywacie teraz już stone'y lub też później, jak mamy te więcej tych wersji inscription shardów czy golden coinów, to potem możemy sobie albo kupować właśnie tą skrzynkę, żeby coś spróbować wydropić z tych legendarnych, albo kupić już coś za ten inscription sharda, coś tam już naprawdę co jest bardzo potrzebnego, czy też właśnie pod invisible, tak tutaj widzicie, jeżeli chodzi o formację bow na Williama lub też Liu, lub też coś clean balanced, więc to są takie dwie, które widzieliście, że je można też zdobyć, więc bardzo fajnie, że jest taka możliwość i to wszystko przerabiamy i po prostu kupujemy, nie? Co tu dużo mówić, no trzeba to rozwijać głównie z tych legendarnych i też korzystać. No i oczywiście jeżeli dziennie robicie forum, których ostatnio dużo leci, lub też te podróże, których też leci, ale tutaj mówię, nie polecam już potem za forum wykorzystywać tutaj po 20 razach za coinsy, znaczy za rubiny, bo to jest wywalanie pieniążków, czy rubinków w błoto moim zdaniem, więc mi się wydaje, że tyle ode mnie, jeżeli chodzi o cały odcinek formacji i inskrypcji. Mam nadzieję, że coś wam tutaj się rozjaśniło i coś wam pokazałem. Niektórzy powiedzą, na Discordzie też gdzieś tam mam. Okej, masz, ale może nie masz wytłumaczone, w co byście, co najlepiej pójść i jak sobie to też poprowadzić to, bo na Discordach wiadomo, są wrzucone dane rozpiski i może pójdę tak, może tak. No, każdy ma swoje podejście, ale po to tworzę, żebyście też mieli jakby ułatwienie związane z tymi dodatkami w naszej grze, więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście jeszcze raz. Do zobaczenia. Hejo.